Tutaj w tym dyferencjale użyłem gumy, natomiast ona wygląda normalnie tak. Straciła swoje właściwości, jest jak smoła. Cześć, dzisiaj rozbierzemy sobie nasze dyferencjały po zawodach. Wow, zobaczcie co tutaj się stało. Ta guma jest kompletnie przepalona. Straciła swoje właściwości, jest jak smoła. To jeszcze na satelicie. Tutaj w tym dyferencjale użyłem gumy, natomiast ona wygląda normalnie tak. A tutaj po dwóch zawodach wygląda tak. Specjalnie jej nie wymieniałem po jednych zawodach, żeby zobaczyć jak to będzie w ogóle wyglądało. No zobaczcie sami. Niesamowite. To czułem, że nie będzie miało swoich właściwości, bo był już dużo bardziej miękki ten dyferencjał w stosunku do tego jak był nowy. No, natomiast to jest kompletnie przypalone. I co mnie jeszcze niepokoi tutaj, nawet widzicie, jest dosyć spory luz na tym zabieraku. Także rozbierzemy teraz ten dyferencjał i zobaczymy co się dalej tam dzieje. Także te wszystkie małe satelity już wyciągnąłem, ale teraz trzeba je poczyścić. Rozebrałem już teraz wszystko na części pierwsze i możemy sobie pooglądać każdą część z osobna. I tak, piny wyglądają tak. Są kompletnie przeszlifowane. Tak nie powinno to wyglądać. Także piny są na pewno do wyrzucenia. Tutaj mamy podkładki. Podkładki są również dosyć bardzo mocno zużyte. Widać ten szlif tutaj. No i wszystko czuć generalnie pod palcem. Także i tutaj to wszystko czuć pod palcem. To się nie nadaje do kolejnego złożenia. Małe podkładki do małych satelit wyglądają najlepiej. Więc je może zachowam. No i teraz poczyściłem sobie jedną satelitę, żeby w ogóle zobaczyć jak ona wygląda, te zęby. I muszę wam powiedzieć, tutaj w tym miejscu jest zeszlifowany ten karbon. Tutaj są widoczne ubytki tych zębów. Także satelity również się nie nadają do kolejnego złożenia w dyferencjale. No, także obudowę również nie zatrzymuję, bo obudowa to jest generalnie taka część, którą praktycznie zawsze wymieniam na nową. Z racji tego, że no jest to jednak jakiś rodzaj plastiku. On jest dosyć miękki, lepiej go wymienić na nowy. Także praktycznie cały dyferencjał, może oprócz tych małych podkładeczek, jest do wymiany. Jak widzieliście sami, po przednim dyferencjale nie zostało praktycznie nic. Zobaczmy sobie teraz, jak będzie wyglądał nasz tylny dyferencjał, który jest po jednych całych zawodach. Pierwsze, co już mogę zaobserwować w tym dyferencjale, co funkcjonuje dużo lepiej, to to, że nie ma tutaj żadnych luzów na zabierakach. Także jest ok. Teraz zobaczmy, co jest w środku. Odkręciłem właśnie wszystkie śrubki. I wygląda to tak. Czyli dużo lepiej niż przedni. Tak jak mówiłem, ten dyferencjał jest po jednych zawodach, czyli no również dosyć dużo przejechał. Jest lekko czarny. No natomiast nie jest aż tak przepalony jak tamten przedni. Także te części myślę będę mógł użyć drugi raz. Zaraz sobie to wszystko rozbiorę, poczyszczę, no i zobaczymy w jakim to jest stanie. I
tutaj wyszło nam bardzo fajne porównanie, bo ten dyferencjał jest akurat wzorem tego, jak to powinno wyglądać. Piny są niezużyte praktycznie. Podkładki, widać lekki szlif, ale nie czuć go kompletnie pod palcem. Także jeszcze się nadadzą. Oczywiście tutaj satelity mamy z metalu, więc one dłużej przeżyją niż te karbonowe, ale widać, że one perfekcyjnie tutaj wyglądają. Piny, podkładki, wszystko jest eleganckie. Także ten dyferencjał spokojnie drugi raz można napełnić dobrym olejem i będzie działał tak, jak powinien. I pomyśleć, że z tak mocno wyeksploatowanym dyferencjałem wygrałem ostatnie zawody. No cóż, ale sami widzicie, że jego degradacja jest dosyć mocna. Także wymieniajcie swoje oleje w dyferencjałach, najlepiej co parę biegów, najwyżej co jedne zawody, bo widzicie, że warto i tak możecie uniknąć dużych napraw.